W tym odcinku porozmawiamy na temat liczb. Witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. Kolejna seria Spacer z Tejzą. Porozmawiamy dzisiaj o liczbach i trochę na temat, jak przygotować się do inwestycji. Także pierwszym aspektem, którym chciałem poruszyć, czyli jest końcowa cena projektu, bo to jest główny czynnik, czy w ogóle inwestycja się opłaca. Ja nie będę tutaj poruszał, że tak powiem, singieletów i takich standardowych inwestycji, tylko bardziej skomplikowane, komercyjne konwersje, development, deweloperka, gdzie tutaj jest kluczowy, trochę inne czynniki brane pod uwagę. Pozwól, że przerwę Ci ten materiał, ale chcę poinformować Cię na temat możliwości współpracy ze mną. Jest ona dostępna w dwóch wariantach. Pierwszy jest to pożyczka na procent z zabezpieczeniem na nieruchomości, na inwestycji. Zaczyna się od 50 tysięcy funtów wzwyż. Jest też możliwość współpracy ze mną na mniejszych kwotach, zainwestować 20-30 tysięcy, jednak na takie kwoty nie jestem w stanie zaoferować zabezpieczenia. Oczywiście jest umowa, ale nie ma zabezpieczenia na nieruchomości. I jest też druga możliwość współpracy, która polega na inwestowaniu w spółce, gdzie jest możliwość współpracy ze mną na zasadzie partnerskiej. Taka współpraca zaczyna się od $500 000 funtów wzwyż i polega na tym, że inwestor pożycza pieniądze do spółki, razem robimy projekt, ja zajmuję się wszystkim od wyszukania okazji inwestycyjnej przez cały proces. I inwestor po skończonym projekcie w pierwszej kolejności dostaje swoją pożyczkę z powrotem, a następnie później dzielimy się profitami wedle udziałów. Jeśli interesuje Cię ten temat, chciałbyś zacząć współpracować ze mną, zapraszam Cię na moją stronę www.tejzaproperty.co.uk, gdzie znajdziesz formularz zgłoszeniowy, w którym chciałbym, żebyś wypisał swoje dane oraz załączył wyciąg z konta bankowego potwierdzający posiadanie środków. Ja osobiście skontaktuję się z Tobą i porozmawiamy, co możemy wspólnie zrobić. Dzięki, do usłyszenia, pozdrawiam. A konkretnie, żeby zacząć inwestycję, taki projekt, musimy sprawdzić, czy on się będzie opłacał. Najważniejszą w tej sytuacji jest znalezienie końcowej liczby, końcowej ceny projektu. Czyli tą cenę możemy przeliczyć na metry kwadratowe lub na square feet, to jest stopa kwadratowa. Jest to bardziej dokładne wyliczenie ceny końcowej na tej podstawie. Można też skonsultować się z agencjami nieruchomości, lecz z mojego doświadczenia wiem, że z reguły agencje nieruchomości nie potrafią wycenić na podstawie rysunków czy wizualizacji dokładnie. Ta cena jest znaczna różnica, ja już się z tym spotkałem wcześniej, że agencje wyceniały na 180-200 tysięcy, a końcowo miałem 300, więc jest to dość duża przepaść. Ale wracając do tematu, JDV, Gross Development Value, to jest skrót nazwy do właśnie końcowej ceny, którą potrzebujemy wiedzieć, żeby właśnie zweryfikować opłacalność projektu. I ja właśnie liczę to w ten sposób, że wchodzę na stronę, jest Property Filter, jest właśnie, korzystam z Nimbus, gdzie pokazuje cenę square feet w okolicy i na podstawie tego mogę wyliczyć mniej więcej cenę. Wiadomo, nie jest to nigdy taka bardzo dokładna, ale zbliżona. Na podstawie zbliżonej ceny możemy już planować projekt i zależy jeszcze też od strategii, czy to jest właśnie single let, czy robicie flipa na sprzedaż. Ja tutaj jeszcze biorę zawsze alternatywny punkt widzenia odnośnie, że ja buduję pod wynajem krótkoterminowy i tam wycena jest komercyjna na podstawie zarobków, więc też to warto mieć na uwadze, że
Może być to trochę inna wycena co do takiego brick and mortar na podstawie sprzedaży nieruchomości w okolicy. I jak te liczby liczę? Wspominałem kiedyś już na projekcie deweloperskim, jeśli chodzi o ten, jak dla mnie sprawdzam opłacalność projektu, czyli konkretnie JDV, końcowa cena. Od tej ceny odliczam minimum 25% profitu, najlepiej 30% i wtedy, że tak powiem, są moje wszystkie koszta. Jeśli się wszystkie koszta nie mieszczą w tej cenie, no to nie ma dla mnie sensu taki projekt, więc albo jest kwestia negocjacji, albo po prostu lepiej odejść i dać dalej. No ważna i szukać dalej, bo ważna jest kwestia, żeby właśnie te wszystkie koszta były pokryte i jeszcze ten profit został. Niektórzy są zadowoleni z 10%, niektórzy z 15%. Ja mam punkt widzenia taki, że chcę refinansować ten projekt i wyciągać cały kapitał z nieruchomości, żeby kupić kolejną i mnożyć ten majątek, więc to jest taki mój punkt widzenia. Wiadomo, każdy może mieć inny punkt widzenia. Ja na tym kanale chcę się dzielić z Wami praktyczną wiedzą i moim punktem widzenia, jak ja uważam. Mam nadzieję, że dla Was to będzie wartość, będziecie mogli podejmować mądrzejsze decyzje przy swoich inwestycjach. Przygotowałem właśnie sobie taki trochę tutaj rozpiskę, żebyście mogli jak najwięcej skorzystać z tego odcinka. I wracając właśnie jeszcze do tej wyceny, warto porozmawiać z surveyorami, z osobami, które znają bardzo dobrze tą okolicę i wyceniają na co dzień. I wtedy najlepiej właśnie korzystać z lokalnej agencji, nie brać jakiejś z drugiej części kraju, no bo oni mogą mieć trochę inny punkt widzenia, mogą nie znać tej okolicy dobrze, raczej nie znają, tylko używają software'u, czyli programów, które automatycznie gdzieś tam pokazują tą cenę, a ja spotkałem się z mojego doświadczenia, że nie zawsze w większości ta cena była albo zaniżana, albo zawyżana i można się mocno przejechać, jeśli powiedzmy będziecie mieli wyceniony projekt na 500 000, a później się okaże, że nieruchomości w okolicy są, że tak, i będziecie bazowali tylko na tej wycenie od surveyora, no bo przecież to specjalista i powinien wiedzieć, ale nie będzie z tej części kraju, z tych rejonów i może być znaczna różnica. Powiedzmy surveyor używa tylko Zupli Premium, która jest dla estate agent i ona pokazuje inne liczby, a później się okazuje, że właśnie robicie check, czy bank robi na podstawie Rightmove sprzedaży nieruchomości w okolicy i się okazuje, że nieruchomości są po 300, no to jak myślicie, jaka będzie wycena? Będzie zbliżona wycena do ceny, która została faktycznie sprzedana, a nie to, co gdzieś tam jest potencjał do sprzedaży, czy to, co surveyor wycenił. Także warto mieć to na uwadze, zanim podejmiecie decyzję. Poświęcić trzeba trochę czasu na zweryfikowanie tych liczb, no i żeby, że tak powiem, później się nie obudzić z płaczem, że nie wyszło tak, jak miało wyjść. Są właśnie narzędzia do obliczania kosztów budowy i remontu, ale to wszystko zależy od specyfikacji, czyli jaki standard chcemy, bo to jest, że tak powiem, ogromna przepaść wykończenia i dodatków przede wszystkim do nieruchomości, co chcecie robić. Warto takie rzeczy zaplanować przed. Ja osobiście polecam strony, które z surveyorami, quantity surveyorami i są różne opcje, bo można że tak powiem, umówić się face to face i porozmawiać z surveyorem, że tak powiem, na miejscu. Jest to droższa opcja. Ja wstępnie, zanim wyliczam projekt, to po prostu umawiam online surveyora. Jest kilka firm na północy, które robią to zdalnie. Ta cena jest trochę, wiadomo, usługi jest też niższa, może nie jest tak dokładna, no bo też jest, że tak powiem, firma z północy, to
to ceny trochę też są z północy, no ale możemy już, że tak powiem, mieć podstawę do tego, czy w ogóle warto się tym interesować, bo i tak do każdego projektu trzeba doliczyć contingency. Contingency jest to po prostu dodatkowy budżet na niezaplanowane koszta, niezaplanowane wydatki. Każdy powinien taki budżet przygotować, niezależnie od doświadczenia. Taki budżet warto mieć, żeby później nie zdziwić się, że zabrakło, czy doszły jakieś koszta, które nie były zaplanowane, nie były brane pod uwagę. Ten budżet warto, że tak powiem, dobrać do doświadczenia. Ja osobiście uważam, że minimum 10% to nawet doświadczony deweloper te 10-15% bierze, a osoby mniej doświadczone 20-25%. No wszystko zależy, że tak powiem, od projektu, od doświadczenia, od indywidualnej sytuacji. Nie ma tu jakoś odpowiedzi 1 do 1. Niektórzy używają Excela, niektórzy lubią, że tak powiem, liczby wszystkie dokładnie wrzucić w spreadsheet i na podstawie tego podejmować decyzje. Też na pewno jest to dobra alternatywa, żeby mieć to na papierze, zrozumieć proces, projekt i wtedy podjąć końcową decyzję. Analiza rynku, no to u mnie jest tą podstawową zawsze Rightmove i też używam Property Filter, gdzie pokazuje dokładnie, jakie nieruchomości, ile razy się sprzedawały, ile było cięcie ceny. Jest to dość, może tak powiem, szczegółowa analiza rynku na podstawie kupna, sprzedaży, wynajmu i wtedy no ewentualnie, jeśli ktoś robi holiday let, to warto zrobić jeszcze analizę marketu pod ten biznes. No i jeszcze właśnie, żeby że tak powiem, bardziej zrozumieć rynek, no to trzeba trochę spędzić czasu na poznanie cen w okolicy. Jedna ulica może być droższa, druga może być tańsza, jest to znaczna różnica, więc nie ma co się sugerować, że w tym mieście gdzieś tam w tej okolicy są takie ceny, bo może być właśnie, też można się nadzieć na niespodziankę, jeśli się okaże, że akurat nieruchomości bardzo blisko są jakieś tam problematyczne, czy jest jakaś duża przestępczość i możemy się po prostu zdziwić, więc dobra analiza to podstawa, ale też żeby nie, że tak powiem, w drugą stronę nie popaść w jakąś paranoję na temat analizy, żeby cały czas analizować, sprawdzać, bo z mojego punktu widzenia najlepsze okazje inwestycyjne trzeba brać szybko, trzeba podejmować decyzje tu i teraz. Jeśli będziecie analizować teraz tygodniami coś, to ona nie będzie czekać, będziecie po prostu, zawsze będzie coś, więc to musi być naprawdę sprawny proces, żeby podjąć decyzję szybko, bo ja osobiście uważam, że lepiej podjąć decyzję kupna i w trakcie sprawdzać, bo zawsze w Anglii jest taka możliwość, że dopóki, że tak powiem, nie podpiszecie kontraktu końcowego, dopóki, że tak powiem, pieniądze nie będą przelane, no to jeszcze można się wycofać z tego. Nawet dzień przed podpisaniem, czy w ten sam dzień, co ma być podpisanie, można jeszcze się wycofać, ale przynajmniej mamy jeszcze trochę dodatkowego czasu, żeby w trakcie tego projektu, w trakcie procesu, że tak powiem, podjąć dokładne kroki, bo to też nie jest tylko analiza, że tak powiem, jest w kilku płaszczyznach. Analiza finansowania, analiza rynku, marketu i końcowego produktu, ale też przede wszystkim analiza prawnicza, czyli analiza wszystkich dokumentów, jak wygląda sytuacja. We wcześniejszym odcinku nagrałem trochę więcej na temat współpracy z prawnikiem, jak może zaoszczędzić taka współpraca dużo pieniędzy i że tak powiem problemów. Jeśli interesuje Cię ten temat, możesz wrócić, zobaczyć w mojej playliście odcinek na temat tej współpracy.
i korzystać z wiedzy, z praktyki, która rzeczywiście już, że tak powiem, została wykorzystana i jest opowiadana na faktach, z życia, a nie z teorii. Przykłady jeszcze, że tak powiem, zakupu, które wpływa na rentowność. Dobry standard zawsze łatwiej wynająć i to jest zrozumiałe. Czasem warto zrobić właśnie jakąś rozbudowę, jakąś konwersję poddasza, ale nie ma to reguły, no bo to też zależy od lokalizacji. Na północy może się to nie opłacać, bo jeśli macie zrobić dobudówkę za 70 000, a podniesie to 80 000 wartość nieruchomości, to czy po prostu jest sens zbrudzić ręce i zajmować się i mieć ten jakby dodatkowe zajęcie. Czasem lepiej, jeśli macie dobrą pracę, dobre dochody z jakiegoś czy innego źródła dochodu, po prostu się skupić na tym, gdzie możecie zarabiać pieniądze. Takie rzeczy na pewno się opłacają w południowej części Anglii, a szczególnie w Londynie, gdzie każdy centymetr się liczy i każdy centymetr ma wartość, więc w tych miejscach na pewno bardziej warto się skupić na takich rzeczach. Chociaż ja osobiście chciałbym teraz swój proces, że tak powiem, rozwojowy skupić na większe projekty, kupić blok mieszkań, podzielić osobne tytuły, właśnie spróbować jak najwięcej z tych mieszkań wynajmować na wynajem krótkoterminowy, żeby zwiększyć przychody, ale też skorzystać z tych ulg podatkowych, o których wspomniałem też na wcześniejszym odcinku. Link będzie w rogu na temat podatków i capital allowance, który po prostu daje duże korzyści, duże możliwości skalowania biznesu, no bo jednak jeśli robimy projekt i mamy przez dłuższy czas pieniądze tax free, bo jednak wydaliśmy na tą inwestycję, no to na pewno pozwala nam to skalować biznes. Jeśli są przychody, że tak powiem, nie trzeba płacić od nich dodatkowego podatku, no bo jednak już wykonaliśmy tą pracę, zrobiliśmy fajny standard, czy to budowę, czy konwersję, remont, to na pewno pozwala później się rozwijać sukcesywnie. Unikanie pułapek. Tych pułapek jest dość sporo, tego ja osobiście uważam, że jeśli ktoś zaczyna, powinien złapać kontakt z osobą doświadczoną, osobą, która już jest w tym rynku. Może być na różnych, że tak powiem, zasadach. Może być to jakiś joint venture, może być to jakaś współpraca na innej zasadzie. Zależy wszystko, jaką wartość możecie dać. Zawsze warto porozmawiać z osobą, zaoferować, co jesteście w stanie pomóc, bo to chodzi, żeby nabrać praktyki i nabrać pewności siebie, dowiedzieć się trochę na temat tych pułapek i tych rzeczy, które nie są takie łatwe na pierwszy rzut oka do zrealizowania, a jednak koniec końców mogą być to bardzo kosztowne lekcje, więc ja uważam, że lepiej, że tak powiem, stopniowo wchodzić w ten rynek, niż inwestować wszystkie swoje oszczędności na coś, o czym nie macie pojęcia, bo to może po prostu kosztować dużo nerwów i stresów. Jeszcze typowe błędy na temat oszczędzaniu przy wartości projektu, czyli jest to temat, który można się zgubić, bo często możemy sami ocenić rynek błędnie, a że tak powiem, jest to inna sytuacja, ale też może to zmienić rynek, że na przykład, że tak powiem, w zeszłym roku były bardzo tanie kredyty i te nieruchomości, było dużo chętnych do kupna, były, że tak powiem, powyżej ceny rynkowej sprzedawały. Teraz ten rynek się odwrócił, kredyty są droższe, jest dużo mniej osób chętnych na te nieruchomości, mniej się sprzedaje, no i też można wpaść w pułapkę taką, że po prostu wzięliśmy jakiś tam produkt,
kredyty, że tak powiem, na przykład zmiennej stopie procentowej kredyty poszły znacznie do góry i po prostu nas nie stać i musimy sprzedać nieruchomość. Tego też jest ważne, żeby zawsze kupować poniżej wartości rynkowej. Jeszcze wracając do błędów oszacowania wartości projektu, ja osobiście uważam, że warto jest zrobić sobie taki, podzielić wycenę na trzy etapy, czyli czarny scenariusz, średni scenariusz i najlepszy scenariusz. I najlepiej, żeby te liczby podchodziły pod czarny scenariusz, żebyśmy za bardzo optymistycznie nie podeszli do wyceniania projektu, wyceniania kosztów, no bo później się okaże, że właśnie rynek się zmienił i ceny są niższe, do tego, że tak powiem, wykonanie było droższe, no i po prostu ta inwestycja nie ma sensu, więc lepiej być, że tak powiem, zaskoczony i zdziwiony pozytywnie, że zarobiliśmy więcej niż zakładaliśmy, niż robić wszystko na styk i później być niezadowolonym, gdzieś tam wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej zarazić się do inwestycji, bo ja tak zauważyłem, że z reguły inwestorzy chcą bardzo optymalizować, bardzo skrobać wszystko, gdzie możliwe, no ale w praktyce tak to nie wychodzi. Zauważyłem, że pazerny płaci 2 razy i rzeczy czasem, na które nie powinny być oszczędzane, jest oszczędzane, a później trzeba to wymieniać, czy po prostu robić od nowa i tracimy tylko czas i pieniądze. Podsumowując tutaj, że tak powiem, decyzje, fajnie jest wszystko przemyśleć, przeanalizować, ale też, żeby to nie trwało długo. Podjąć lepiej decyzję w miarę szybką i, że tak powiem, w międzyczasie jeszcze sprawdzać te rzeczy, o których wspomniałem, no bo lepiej jest, ja osobiście, to jest mój punkt widzenia, że ja wolę się z jakiejś inwestycji rozmyślić w trakcie, niż po prostu czekać wiecznie na ten, że tak powiem, złoty strzał, bo możecie się nie doczekać, a tak to czasem no też zaoszczędzicie czasu, jeśli w procesie, że tak powiem, nic nie wyjdzie, żadnych kwiatków, żadnych problemów, wtedy kupujecie to, co chcieliście, ale też, że tak powiem, jeśli w drugą stronę chcecie coś kupić i będziecie się czaić za długo, no to też rynek może Wam odjechać i, że tak powiem, bo znam takich ludzi, jak gdzieś tam od 8-9 lat mówią, że kupią w tym roku i, że tak powiem, co roku te nieruchomości są droższe, no i dalej nie kupili, nie? Więc tutaj też można wpaść w jakąś, że tak powiem, pułapkę zakupową, że liczycie, że będzie cały czas taniej, ale może nie być, dlatego też warto uczyć się edukować, szukać rozwiązań, myśleć inaczej, nie, że tak powiem, nieruchomość jest warta tyle, ile ktoś jest w stanie za nią zapłacić, a nie tyle, ile ktoś za nią chce. Więc warto też mieć na uwadze, że jeśli, powiedzmy, nie macie teraz kapitału, żeby kupić, jest lease option agreement, nagrałem o tym odcinek na mój kanał, gdzie opowiedziałem historię, jak ja kupiłem nieruchomość bez wkładu własnego. Są na przykład inne jeszcze możliwości, na przykład do zarobku na Filipie bez zakupu, tak zwany assisted sale. Możecie porozmawiać z prawnikiem na ten temat, bo na pewno prawnicy zajmują się takimi umowami, więc mogą Wam podpowiedzieć, jak się za to zabrać. Jeśli interesuje Cię ten temat, daj znać w komentarzu. Mogę również nagrać odcinek na ten temat. Jest jeszcze kilka innych rozwiązań, żeby, że tak powiem, zainwestować w mądry sposób, nieszablonowy, który, no wiadomo, jeśli nie nauczymy się tego procesu, nie edukujemy się na ten temat, no to nie będziemy mieli tej pewności siebie, żeby w ogóle taką ofertę złożyć, żeby szukać takiego rozwiązania. Jeśli widzisz wartość w moim kanale, daj łapę w górę, komentarz dla zasięgów,
subskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Zapraszam Cię do oglądania innych moich filmów. Do usłyszenia, pozdrawiam, cześć!